Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Pruchnicki i dzisiaj w skrócie przedstawię jeden z procesów regeneracji, w tym konkretnym przypadku proces regeneracji obudowy pompy wykonanej z materiału wysokostopowego, w tym przypadku 316. Jak widać, pompa jest zużyta wskutek oddziaływania cieczy. Ta konkretna ciecz tutaj jest bardzo żrąca i widać typowe zachowanie cieczy właśnie w pompie, czyli przepływ turbulentny, w wyniku którego powstają miejscowe ubytki materiału. Te miejscowe ubytki materiału są bardzo podobne do piasku, który jest na dnie rzeki, nazywa się to ripple marki. Naszym zadaniem będzie wyrównać tą powierzchnię, aby ciecz mogła znowu swobodnie przepływać i aby nasza obudowa była szczelna. Zadanie to wykonamy drutem proszkowym. W pozycji podolnej najpierw PA będę obracał całym elementem i stopniowo wypełniał ubytki. Najpierw punktowo wypełnię ubytki większe, ponieważ są tutaj wrzery bardzo głębokie, mające ponad 20 mm. Je zaspawam w pierwszej kolejności, a następnie położę jedną albo dwie warstwy, całościowo pokrywając element. Jak widać na elemencie, najbardziej zużyte ścianki to są boczne, dookoła, na różnej wysokości oraz te znajdujące się blisko zewnętrznej krawędzi, tak do środka. Jest to związane z prędkością przepływu cieczy w środku, która największa prędkość jest oczywiście na zewnątrz koła, a w środku widać jeszcze pozostałości poprzednich regeneracji, ponieważ tutaj ta prędkość jest bardzo mała, a ciecz zawiera oprócz agresywnych składników chemicznych prawdopodobnie drobiny, które jeszcze wzmagają proces korozji. 316 wytwarza powłokę ochronną i teoretycznie powinno być wszystko ok. Niemniej ciecz zawierająca jakiekolwiek elementy drobne w środku, w sobie, ścierające te tlenki, no niestety będzie przyspieszała proces korozji, ponieważ wytworzony tlenek zostanie natychmiastowo zdarty przez sypki materiał znajdujący się w środku, a zatem korozja postępuje natychmiastowo, bardzo szybko i tutaj, aby ją spowolnić, no niestety musimy się posługiwać materiałami nieco droższymi, zawierającymi nie tyle powłoki ochronne, nie tyle wytwarzające powłoki ochronne, co zawierające w swoim składzie już takie składniki, które same w sobie będą utrudniać ten proces korozyjny rozpuszczania tej stali i będą nieco bardziej odporne na ścieranie. Najprościej byłoby to wykonać materiałem 316, no niemniej będzie on korodował z taką samą prędkością jak materiał podstawowy. Możemy zastosować duplex 2209 albo możemy zastosować już materiały powiedzmy z górnej półki, czyli któryś z gatunków nadstopów niklu, które będą bardzo odporne właśnie na działania cieczy agresywnych, tylko tutaj trzeba konkretnie wiedzieć, jaka ciecz działa, to wtedy odpowiedni gatunek niklu zastosować. Niemniej koszt tego materiału będzie również odpowiednio wysoki.